Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Nie wiem jak wy, ale ja raz na jakiś czas mam tak, że lubię sobie pofantazjować, pobujać w obłokach. Odpalam sobie wtedy YouTube'a, portale sprzedażowe, strony producentów, przeglądam sobie sprzęty różnych pojemności i różnego przeznaczenia. Jak to zwykle u mnie bywa, nie skupiam się na jednej kategorii motocykli, ale przechodzę przez pełen przekrój rynku. I tak sobie pomyślałem, że w tym filmie pokazałbym wam kilka motocykli, na które zwróciłem uwagę w tym roku. Od razu też trzeba sobie powiedzieć, że lista ta nie jest ułożona od tego, który najbardziej bym chciał, do tego, który najmniej. Raczej należy na to popatrzeć tak, że gdyby stać mnie było na kilka motocykli, to pewnie takie modele zawitałyby w mojej stajni. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. A może zanim zaczniemy, to wy podacie w komentarzach swoje top 3 albo top 5 motocykli, które trzymalibyście w garażu, jeżeli mielibyście możliwości finansowe. No chyba że aktualnie macie kilka motocykli, to dajcie znać, co to jest i dlaczego. Pierwsza propozycja na liście to Yamaha X-Max. Rodzina X-Maxów to nie tylko 125, ale również 250, 300 oraz 400 cm3. To, co odróżnia te skutery od całej innej gamy skuterów dostępnych na rynku, to gabaryty, jakimi te X-Maxy dysponują. Nie są to małe skutery przygotowane stricte pod miejskie wojaże, ale są to już duże, komfortowe skutery. Ich najnowsze wersje to prawdziwe dzieła sztuki, jeżeli chodzi o design, a w zależności od zapotrzebowania mamy do wyboru od 14 do nawet 33 koni mechanicznych. W przypadku X-Maxa skupiłbym się raczej na pojemności 125 lub 250-300 cm3. W przypadku X-Maxa 125 mówimy tutaj o kwocie zakupu za nową sztukę od 25 499 zł. Nie za dużo więcej, bo około 5000 trzeba by dołożyć do pojemności 300 cm3, za którą musimy wydać około 30 800 zł. Nie jest to mało, ale w tej cenie otrzymujemy naprawdę ładny, komfortowy i przede wszystkim dopracowany maxi skuter, którym na co dzień możemy bezproblemowo i ekonomicznie dojeżdżać do pracy czy sklepu. A dodatkowo na weekendy możemy wybrać się na dalsze wojaże za miasto. Bez obawy, że zmiecie nas z drogi podmuch powietrza przejeżdżającego obok samochodu na autostradzie. Spalanie, jakie jest deklarowane przez producenta w przypadku 125, to około 2,7 litra na 100 km, a już średnie realne od użytkowników to około 3,1. X-Max już od wersji 125 oferuje nam dużą przestrzeń bagażową, jak chociażby schowek na 2 kaski, system kontroli trakcji TCS, bezkluczykowy system Smart Key, regulowaną szybę i kierownicę, czy chociażby kokpit z 4,3-calowym ekranem LCD. Taka, można by powiedzieć, klasa premium wśród skuterów. Jeżeli poszlibyśmy o krok dalej i szukalibyśmy czegoś w przedziale pojemności 400 cm3, to miałbym dwie zagwozdki: Suzuki Burgman 400 lub KTM 390 Duke. Burgman to jakby nie patrzeć bliźniaczy model maxi skuterów od Yamahy. W wypadku Suzuki cena wyjściowa modelu na 2023 rok to jest około 36 900 zł. I w tejże cenie otrzymujemy 4-suwowy, jednocylindrowy silnik o pojemności 400 cm3. Myślę, że jeżeli chodzi o wybór X-Maxa 400, a Burgmana 400, to miałbym naprawdę nie lada zagwozdkę co wybrać. Niemniej jednak jest to jedna z tych propozycji, która jest konieczna do rozważenia w tej pojemności. Ale żeby nie powtarzać superlatyw po X-Maxie, gdyż Burgman w dużej mierze jest to jego brat bliźniak, przynajmniej od strony takiego klienta jakim ja jestem, to skupimy się na KTM-ie 390 Duke. KTM za cenę około 27 360 zł oferuje nam, można by powiedzieć, taki sweet spot, jak to często określane są motocykle o pojemności 300 czy 400 cm3. Z jednej strony oferuje 44 konie mechaniczne, a z drugiej niską masę własną, bo zaledwie 150 kg. Swoją drogą, jeżeli nie macie pełnego prawa jazdy kategorii A, to to jest chyba najmocniejsza dostępna jednostka pod kategorię A2. KTM wyposażony jest w 6-biegową skrzynię biegów, duży, bo blisko 13,5 litra zbiornik paliwa,
a silnik to jednocylindrowy, czterosuwowy potworek o pojemności 373 cm3, który generuje około 37 Nm momentu obrotowego. Wiem, że te wartości na większości motocyklistów nic nie robią, 44 konie mechaniczne i 37 Nm, ale weźcie pod uwagę, że jest to maluch, 150 kg, do jazdy po mieście to taki trochę szatan. Prędkość maksymalna to coś pomiędzy 175 a 182 km/h, a pierwszą setkę osiąga już po około 5 sekundach. Myślę, że jak na warunki miejskie to w zupełności wystarczające. A jeszcze do tego dochodzi lekkość prowadzenia, zwinność i agresywnie wyglądająca konstrukcja ramy kratowej. No, motocykl naprawdę godny uwagi. Z racji tego, że o Yamaha MT-07 już nagrywałem film, który możecie zobaczyć tutaj na kanale, to nie będę się powtarzał. Zachęcam do obejrzenia. Ale będąc w okolicy tych 600-700 cm3, grzechem byłoby nie wspomnieć o motocyklu. Suzuki SV650. Nie wiem, czy jest choć jeden motocyklista, który nie zna tego modelu. I nawet niekoniecznie chodzi o SV650 czy SV1000. Po prostu o modele SV. No ale jak ktoś nie zna SV, a konkretnie SV650, o którym będę teraz mówił, to long story short. SV650 po raz pierwszy pojawiło się na rynku w 1999 roku jako V-Twin, choć 1999 rok to rok sprzedaży, a tak naprawdę pierwszy raz ludzie usłyszeli o nim na targach Intermod w 1998 roku w Monachium. Wersje motocykla, jakie były dostępne do sprzedaży to N, czyli Naked, i S to taki z małymi owiewkami. SV650 od samego startu stał się hitem, a z biegiem lat światowym fenomenem. Na dzień dzisiejszy nowy model tego motocykla z rocznika 2023 możemy kupić już za 32 900 zł, ale używane egzemplarze z lat ubiegłych są dostępne już od kilku tysięcy złotych. Cechą charakterystyczną tego modelu jest to, że bardzo fajnie zbiera się już od najniższych obrotów, a jednocześnie ma bardzo mocne hamowanie silnikiem. Już najstarsi Indianie, którzy pierwsi jeździli na tym motocyklu, mówili, że w zakręcie nie wolno odpuszczać gazu. SV650, który możemy kupić sobie w salonie, wyposażony jest w czterosuwowy, dwucylindrowy, chłodzony cieczą silnik V-Twin 90 stopni o pojemności skokowej 645 cm3. Ta pojemność, ten silnik generuje około 73 koni mechanicznych i 64 Nm momentu obrotowego. Nie jest to już lekka jednostka, bo waży aż 198 kg. Warto jednak zaznaczyć, że jest to masa gotowego motocykla do jazdy. Mamy tu również skrzynię sześciobiegową, zbiornik paliwa o pojemności 13,8 litra i spalanie deklarowane przez producenta to około 4,1 litra na 100 km. Jeżeli spojrzymy sobie na zagraniczne źródła, to możemy zobaczyć, że średnie spalanie podawane przez użytkowników wychodzi około 5,1 na 100 km, a baza danych do tego pomiaru to aż 551 wpisów. To, co ważne jest w Suzuki SV650, to to, że mimo upływu lat, mimo ogromnych zmian wizualnych na rynku innych motocykli, Suzuki wciąż trzyma się sprawdzonego konceptu tego motocykla. A chodzi mi o tą kratownicę, która jest ramą w tym motocyklu. Chodzi mi o te oldschoolowe, okrągłe światło, które w zasadzie od ponad 20 lat widnieje w tym motocyklu. Zupełne przeciwieństwo tego, co możemy zobaczyć w nowych Yamahach. Szczerze powiedziawszy, to jak patrzę na profil czy przód tego motocykla, to owszem, widać, że jest to nowszy model, ale jednak z zachowaniem wszystkich charakterystycznych cech najlepszych modeli lat ubiegłych. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Idąc dalej tym tropem 600, 700, moglibyśmy wspomnieć jeszcze o Yamaha Tracer 700, czyli zabudowanej wersji MT-07. Ale jak mówiłem, o MT-07 już rozmawialiśmy, a nie będziemy dokładać tylko i wyłącznie tego, że coś ma owiewki. Choć nie ukrywam, że Tracer 700 to rewelacyjne rozwiązanie dla kogoś, kto z jednej strony chce mieć fajny miejski pomykacz, a z drugiej strony lubi dalekie wypady. Gdybym już miał wchodzić w litrowe motocykle, to tutaj będę miał dla Was dwie propozycje. Ale z racji tego, że omówiliśmy już taki pseudosportowy SV650, to o MT-10 nie będę tutaj opowiadał. Przejdźmy od razu do drugiej pozycji. A ta druga pozycja nie jest już taka oczywista, jeżeli wykluczymy MT-10, gdyż jest to Suzuki V-Strom 1050.
podobnie jak w przypadku z MT, występuje również w rozmiarze 650 i 1000, jeżeli mówimy oczywiście o starszych modelach Wistroma, bo już nowsze modele to jest pojemność 1050. Starsze modele o pojemności 1000 cm3 z pierwszych lat produkcji możemy mieć już za kwotę mniejszą niż 10 tysięcy złotych. Ale jeżeli chcemy wejść w posiadanie nowego modelu z 2023 roku, no to musimy liczyć się już z niebagatelnym wydatkiem rzędu prawie 69 tysięcy złotych, a dokładnie 68 900. Ale to, na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, to to, że jest to już motocykl przeznaczony dla osób, które jazdę po mieście traktują raczej jako dodatek, a na co dzień używają tego motocykla w bardzo dalekich wyprawach. Bo motocykl ten stworzony jest do tego, aby połykać kilometry i jednocześnie zapewnić maksymalny komfort podróżowania. Wistrom 1050 waży aż 242 kg i wyposażony jest w silnik o pojemności 1037 cm3, który generuje aż 107 koni mechanicznych i 100 Nm. To są już wartości, które pozwolą ruszyć z kopyta spod świateł i zostawić w tyle nawet nie jeden sportowy samochód. Zbiornik paliwa to około 20 litrów, a spalanie podane przez producenta to około 5,2 litra na 100 km. Wistrom przy modelach konkurencyjnych takich jak BMW R1250 czy KTM 1290 Super Adventure sprawia może wrażenie mniej nowoczesnego, ale jak można wyczytać w wielu recenzjach, to co dostajemy jest dopracowane pod każdym możliwym względem. Takim motocyklem możemy wyruszyć przez autostradę i przejechać całe Niemcy za jednym zamachem i się za bardzo nie zmęczyć. Jak również możemy wybrać się w mniej ucywilizowane miejsca i pokonać dziesiątki kilometrów szutrem, przemierzając nawet rzeki. Jeżeli planujecie najbliższe lata swojego życia spędzić na eksplorowaniu świata na motocyklu, to Wistrom należy do tego grona motocykli, któremu należy się szczególnie przyjrzeć. Myślę, że wyszło już strasznie dużo materiału, dlatego przejdziemy do ostatniej pozycji na liście, która w moim mniemaniu warta jest rozważenia, choć na pewno młodsi widzowie powiedzą, że jest to dziadkowóz. Harley Davidson Fat Bob 114. Wiem, co sobie myślicie. Co ten zwyczajny facet wygaduje? Jaki Harley Davidson? Przecież jego marzeniem jest Yamaha R1. Chyba koleś ma kryzys wieku średniego. Prawda? Powiem wam tak jak nie zamykam się na prawie żaden rodzaj muzyki i z przyjemnością posłucham Tiny Turner, DMX-a, Scars of Tomorrow, Everlasta czy Demono, tak chętnie jeździłbym różnymi rodzajami motocykli. Ale chyba nie muszę wam mówić, że Fat Bob 114 to wyjątkowo ładnie narysowany motocykl. Jak dla mnie pod względem wyglądu jest to uosobienie cruziera moich marzeń. Jeżeli chodzi o nową sztukę, to na stronie możemy przeczytać, że cena zaczyna się od 22 540 euro. To na polskie PLN-y będzie 28, 90, 170, 311, 105 487 zł i 20 groszy. W dzisiejszym zestawieniu jest to najdroższy motocykl, ale nie oszukujmy się, jest to również najbardziej ekskluzywna maszyna. W tej cenie otrzymujemy maszynę wyposażoną w silnik Milwaukee 8 114 o pojemności 1868 cm3, który generuje moc 93 koni mechanicznych i ma moment obrotowy na poziomie 155 Nm. Taki silnik musi ważyć i swoje waży. Maszyna gotowa do jazdy ma masę aż 306 kg. Pojemność zbiornika paliwa to zaledwie 13,2 litra, a deklarowane przez producenta spalanie to 5,5, więc nie jest to rewelacja, nie spalanie, ale pojemność baku, bo stację benzynową będziemy odwiedzać dosyć często. Ale z racji tego, że nie jest to motocykl pokroju Wistroma 1050, to raczej nie będziemy się nim ruszali w dalekie trasy. Mimo gabarytów i ciężaru, to motocykl taki będzie wykorzystywany raczej tylko do codziennej jazdy po mieście i weekendowe wypady wokół komina. Posiadanie takiego egzemplarza w swoim garażu jest raczej uwarunkowane tym, że chcemy mieć coś ekstra, na czym możemy się przejechać, bo nie jest to zwykły motocykl. Dla mnie taka maszyna to nie jest zwykły daily. Taki motocykl to coś jak do pracy codziennie dojeżdżamy Skodą, a w weekendy wypuszczamy się jakimś offroadem czy cabrio. Fat Bob 114 to właśnie taki ekstrawagancki środek transportu, nie mieszczący się w kanonie zwykłych dwóch kółek. I bez wahania powiem, że gdybym tylko miał możliwość sprawienia sobie takiego motocykla, to mimo zamiłowania do szybkich, mocnych i agresywnie wyglądających maszyn, kupiłbym sobie takiego cruziera. A co? No dobra, film wyszedł całkiem długawy. Dajcie znać w komentarzu, czy pasuje wam takie zestawienie. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Dajcie łapkę w górę pod filmem, aby zadziała się magia. Trzymajcie się ciepło, szerokości na drodze. Na razie, cześć!